Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dzisiaj znajdujemy się w Szczecinie, nie na długo, lecz na chwilę, a aktualnie stoję przed budynkiem Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza. Co tutaj robię? Oczywiście kręcę filmy relaksacyjne. Rano pojawiłem się na dźwigozaurach, dronozaur pojawił się na dźwigozaurach, no i nakręciłem wschód. Wschód był całkiem sympatyczny, bardzo mi się podobał. No nie było jakieś super świetne słońce, ale wydaje mi się, że te kontury, które się rysowały, no zrobią przynajmniej na mnie wrażenie, a na Was być może. Ten odcinek będzie złożony z dwóch miejsc. Dzisiaj znajduję się w Szczecinie, a jutro będę w Międzygórzu. Także od północy po południe będę przemierzać Polskę specjalnie po to, żeby nakręcić piękne widoki. Jutro będę testować drona DJI Avata FPV. Także, no cóż, zapraszam na film. Tak naprawdę za dnia na dłużej w Szczecinie jestem właśnie dzisiaj i pięknie się składa, że spod Filharmonii jest rzut beretem do Wałów Chrobrego, czyli co? Bardzo mnie to cieszy, idę po drona, no i zaczynam dronowanie. No, coś wspaniałego, proszę Państwa. To jest najlepsze, kiedy droniarz nie musi daleko się przemieszczać, tylko z miejsca na miejsce jest nawet niecały kilometr. No może niech będzie ten kilometr. Fantastyczna sprawa. Wały Chrobrego przede mną. Ahoj! Osiem satelit, 9, odliczanie, 11, 15. Yeah! Chciałem powiedzieć jedno, podronowane, aż mnie kark boli, dawno tyle nie latałem. Naprawdę super miejscówka dla droniarza. Polecam, nie jestem droniarzem, tylko amatorem tego sportu, ale bardzo mi się podoba. Ładne słońce nawet się zapaliło, szczególnie tak prawie, że pod słońce jak się leciało, to ładne były kadry. Kadry. Error na głowie, kadry, kadry. Jedno co, to nie wiem, czy już wspominałem, ale dzisiaj kamera jest bez filtra ND, bo zapomniałem. Wszystko wziąłem, ale filtra do kamery ND nie wziąłem, dlatego lecimy nagrywając na automacie. Ale materiału jest chyba pół godziny, nawet może trochę ponad pół godziny, więc na film relaksacyjny stąd będzie. Jak nie, no to po prostu trzeba będzie pojechać do Szczecina z powrotem. No co zrobię? A tak naprawdę nie ma już czasu, jest godzina 1:15, więc do Wrocławia jest jakieś 4 godziny drogi, także akurat na Zmierzch przyjedziemy. A jutro z rana Międzygórze i loty FPV, chyba że teraz jeszcze bym odpalił FPV-kę, tak już na dobranoc. No dobra, nie wiem, nie, dobra, podaruję sobie, czego nie rozumiesz?
nie podarowałem sobie. Dzisiaj dzień drugi naszej wycieczki. Wczoraj był Szczecin, dzisiaj Międzygórze. Jest godzina 8:33. Słońce jest akurat na takim poziomie, że pierwsze loty wyglądały bardzo fajnie, a do tego pierwsze loty odbyłem dronem DJI Avata. Dlaczego? A to dlatego właśnie, że tego drona dostałem niedawno, a raczej go sobie kupiłem, żeby nie było, że jest artykuł sponsorowany. No i przeszedłem na Avatę dlatego, że jedyne co w dronach DJI mi się podoba, to jest nie jedyne, ale główne to, że w wersji FPV kiedy zgubię zasięg, ten dron staje w miejscu. Przy FPV uważam, że jest to bardzo ważna funkcja, ponieważ ja potrafię czasami przekroczyć jakieś granice odległości i ten dron po prostu spadał w dół i musiałem po niego iść, a mam nadzieję, Avata będzie po prostu zatrzymywała się i wracała do homepointa. Nie wiem jeszcze jak jest. Myślę, że test zrobię taki dokładny za kilka dni lub może za kilka kolejnych odcinków. No a dzisiaj po pierwszych lotach mogę powiedzieć, że ten dron jest bardzo fajny, bardzo mi się podoba. No jedynie tutaj w Międzygórzu jest bardzo dużo kabli i niestety nie widzę tych kabli o tej porze, jak latam w goglach, co stanowi pewną przeszkodę. Dlatego po pierwszym ochłonięciu odpalam Mavica i zrobię takie normalne ujęcia cinematic. Lecimy. Póki mam jeszcze chwilę, to chciałbym tylko zaznaczyć, że te rękawice ogólnie są bardzo dobre i kupiłem je właśnie w takim celu, żeby latać dronem i nie było, żebym latał dronem i żeby nie było mi zimno w ręce. Mają tu oczywiście otworki na palce, co dla droniarza jest fantastycznym wynalazkiem, tak samo jak dla każdego pewnie z fotografów, ale myślę, że fotografom mogą się bardziej przydać niż załóżmy mi, bo ja lubię mieć dużą kontrolę nad, uwaga, gimbalem i jak latam tu, no to tak troszkę ciężej mi się operuje. Raz zdarzyło mi się, że zabierałem drona, odbierałem go w ręce zamiast na ziemi i śmigłem otarłem tutaj o koniuszek tej rękawiczki. Także po prostu muszę uważać bardziej, jeśli już, bądź Wy, korzystając z takich rękawiczek. No a tu albo trzeba mieć bardzo dobrze dopasowane rękawiczki, no albo jednak latać bez rękawiczek. Szczerze mówiąc, to jakoś specjalnie nie jestem zadowolony z efektów i powtarzam to po raz kolejny, że wiem, że jestem marudą, ale to właśnie na tym polega dążenie do jakiegoś może perfekcjonizmu, którego nigdy się nie osiągnie, no ale pomijając te wszystkie teorie, to w porównaniu do innych moich filmów jednak tutaj jakoś najmniej mi się dzisiaj podoba. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Mam tezę, że słońce było za nisko i całe to Międzygórze nie było jeszcze zbyt dobrze oświetlone. Co za tym idzie, jest więcej cienia, którego ja nie lubię i nie przepadam. Nie ma żadnych przebłysków światła. Znaczy przebłyski światła są, ale to takie bardzo małe szprosy. No i jestem najbardziej zadowolony z tego, że uruchomiłem tego drona, a nie tego Mavica trójkę. No i cóż, teraz wydaje mi się, że po prostu porobię krótkie ujęcia FPV, cinematic.
No dobra. I będę się powtarzać. Nawet jeżeli te ujęcia z Mavica Trójki nie będą dla mnie satysfakcjonujące, to jestem szczęśliwy, że uruchomiłem dzisiaj tego drona, którego mam naprawdę kilka dni i dzisiaj go właściwie przed chwilą przestawiłem w tryb manualny. Miałem okazję lecieć nim 2 razy w trybie normalnym lub trybie sport i ta linia oczywiście była ograniczona. Nie lubię latać w jakimś takim ograniczeniu, dlatego przerzuciłem się na tryb manual, no i tutaj czuję pełnię kontroli nad tym dronem. Jedno, co mnie zaskoczyło, to jest to, że ma świetny zasięg i tam, gdzie normalną FPV-ką, którą ja składam, być może składam źle, ale zdarzało się tak, że traciłem zasięg, ten dron mi spadał, no i musiałem, tak jak mówiłem wcześniej, maszerować po tego drona. Tutaj pojawiły mi się piksele delikatne, no ale cała kontrola była zachowana i dron wrócił na miejsce. Nie wiem natomiast, jak on się zachowuje, kiedy całkowicie stracę zasięg. Chciałbym gdzieś pojechać w jakieś pole i po prostu lecieć nim najdalej jak się da. No i zobaczymy, czy spadnie, czy po prostu zrobi RTH i wróci do domu. Gdzieś widziałem na internecie, że przyczepiają do tych dronów AirTagi, żeby łatwiej było znaleźć, dlatego no nie wiem. Chętnie stestuję. No, jeżeli ma bipera, to myślę, że jeżeli nie będzie żadnych szumów, drogi, wodospadów w okolicy, no to powinno się tego drona jakoś łatwiej znaleźć. Jestem uradowany właśnie tym faktem, że mogłem nim polatać. Jest tutaj bardzo dużo kabli, ale no te kable mi przeszkadzają tak naprawdę. No ale cóż, taki jest los ludzi, którzy latają dronami. Jeżeli chodzi o tego drona, to chyba najbardziej jestem zadowolony z ujęcia, które wykonałem przed chwilą, czyli to ujęcie, które jest nad wodospadem Wilczki. W zasadzie nigdy nie kręciłem wodospadu. Teraz mam taką okazję, no i wydaje mi się, że wyszło całkiem spoko. Jest to niemożliwe jak na mnie, no ale jestem zadowolony. Tak naprawdę korci mnie jeszcze przelot tutaj tą rzeczką do wodospadu. Tylko boję się, że zawsze ostatnia rzecz może się spierniczyć, a już muszę jechać do domu. No cóż, czy wyjdzie, czy nie, to nie wiem. Idziemy do samochodu zanieść sprzęt, no i się okaże, czy zadecyduję, czy nie. Jeżeli nie zobaczycie na końcu tego lotu, to prawdopodobnie utopiłem drona w wodzie, albo nie wystartowałem, bo po prostu stwierdziłem, że nie będę ryzykować. Po prostu spękałem, no. Ale tak, nie chce mi się schodzić do wody po drona. Nie mam na to tyle czasu, żeby się bawić. A tym bardziej tam na dole jest taki spadek, myślę, że no co najmniej z 30 metrów w dół. Także już raczej chyba nie odzyskałbym mojego sprzętu. A szkoda mi materiału, który dzisiaj nagrałem. Nie tym dronem, tylko awatą. Zresztą każdego materiału mi szkoda. To by było na tyle w tym odcinku. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia gdzieś na kolejnej miejscówce następnym razem.